Cześć, dzień dobry. Dzisiaj jest 27 lipca. Mamy chyba wtorek albo środę. Dzisiaj rano już zdążyliśmy odwiedzić Cerro Gordo. Niestety na miejscu nie można nagrywać. Fortunately, no video. Natomiast puścimy wam parę szocików z tamtego miejsca. Cerro Gordo to jest miasto, które powstało w 1866 roku. Rok po tym, jak została tam odnaleziona pierwsza ruda srebra. Wydobycie to trwało przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Potem miasto zostało opuszczone, potem odnaleziono tam złoża cynku. Zaczęto wydobywać cynk, potem znowu zostało miasto opuszczone i tak ta historia trwała. Ostatnie wydobycie było prowadzone do 1957 roku. Około 2018 roku grupa znajomych razem z inwestorami gdzieś z Los Angeles wykupiła ten teren, chcąc utworzyć tutaj atrakcję turystyczną. I w 2020 roku, na samym początku pandemii, Brent Underwood z Teksasu, który był jednym z właścicieli, przyjechał po prostu tutaj i zaczął miasto odbudowywać. W tym momencie już minęło 2,5 roku, odkąd miasto działa, odkąd miasto istnieje, jest odbudowywane. Możecie to wszystko zobaczyć na kanale Living in a Ghost Town, tak samo na Facebooku też chyba i na Instagramie, więc polecam wam zajrzeć w tamto miejsce i zobaczyć, o co w ogóle chodzi. W tym momencie zjechaliśmy już jakby tam z góry. Jesteśmy w pobliżu miejscowości Killer, znajdującej się tutaj właśnie, gdzie po tym jak wydobywano u góry złoża, to tutaj były one sprowadzane i tutaj były przetapiane już na właściwy surowiec. Dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ jak przyjechaliśmy tutaj, to okazało się, że dzisiaj będzie instalowany water tank, czyli zbiornik na wodę w pobliżu amerykańskiego hotelu, który spłonął 2 lata temu i w tym momencie trwa jego odbudowa. Zbiornik na wodę będzie służył przede wszystkim do systemu zraszaczy. No i dowiedzieliśmy się też ciekawej rzeczy, że transportem tego będzie się zajmował nie kto inny jak Dave Sparks z Diesel Brothers. Diesel Brothers prowadzili kiedyś program na Discovery Channel, no i za jakieś mniej więcej pół godziny, 40 minut będą uruchamiali próbę przetransportowania tam do góry właśnie zbiornika. Jest to o tyle trudne, że droga jest bardzo kręta, bardzo wąska, jest to wysoko w górę, około 8 mil się jedzie tam i prawdopodobnie cały transport zajmie około właśnie 8 godzin. Jeżeli uda nam się gdzieś spotkać po drodze Diesel Brothers albo Brenta Underwooda, to spróbujemy złapać jakiegoś shota. Ale powiem wam, że to jest po prostu, mi to głowę rozwala, bo chciałem tu przyjechać, odkąd zobaczyłem pierwszy film Living in a Ghost Town i to było właśnie w marcu 2020 roku. A całkiem niedawno dowiedziałem się właśnie o Diesel Brothers, jak pomagali nad jeziorem Mead wydobyć Craiga i jego łódkę z mielizny. Więc to jest w ogóle... Czajcie, jakie są szanse, że przyjeżdżacie do Ameryki odwiedzić jeden jakby gościa, który tworzy jeden kanał na YouTubie o mieście, które jest wymarłe i okazuje się, że tego samego dnia inny znany YouTuber jest w okolicy i nie wiem, po prostu to jest jakieś takie... Jakie są szanse? No dobra, przyjechaliśmy do Killer. Killer to było miasto, które właśnie rozkwitało razem z rozwojem Cerro Gordo. Znajdujemy się nad jeziorem Owens Lake, ale też zbudowali sobie tutaj mały basen publiczny, który tutaj został zbudowany chyba w 1920 roku, czy w latach 20 na pewno, i funkcjonował przez długi czas, no ale jakby populacja się skurczyła i nikt tego nie utrzymuje już więcej. The next
day. Dzień dobry. Dzisiaj mamy 28 lipca. Dzisiaj jesteśmy w Dolinie Śmierci. Co takiego jest charakterystycznego w Dolinie Śmierci? To jest przede wszystkim to, że jesteśmy poniżej poziomu wody, poniżej poziomu morza, oceanu, a dokładnie w tym miejscu, czyli w Badwater Basin, jesteśmy 85,5 metra poniżej poziomu wody. Góry, które znajdują się za mną, których szczyty albo w zasadzie kształty, zarysy szczytów widzicie za mną, znajdują się na wysokości powyżej 1700 metrów nad poziomem morza, co wskazywało na to, że są jakieś 1800 metrów nad nami, prawie 2 km. Dość duża wysokość. Dobra, jesteśmy kawałek, wyszliśmy. Spróbuję wam pokazać, gdzie jest poziom morza, i poziom morza znajduje się gdzieś o tutaj. Muszę powiedzieć wam o temperaturze, bo Marek mi nie da spokoju. Jest 119 stopni Fahrenheita, co się przekłada na około 49 stopni Celsjusza. I zaskakująca jest to temperatura, która jest do zniesienia. I w zasadzie bardzo to przypomina, zwłaszcza jak wiatr wieje, przypomina taki efekt, jakbyście otworzyli po prostu piekarnik w domu i po prostu ciepłe powietrze wam dmucha w twarz. Bardzo suche, ciepłe powietrze. W ogóle obaj się zgodziliśmy z tym, że gorsze jest do zniesienia 35 stopni w Warszawie niż 49 stopni tutaj. Więc można spokojnie w lato przyjeżdżać, ale lepiej jakoś późniejszym terminem jednak. Widać w ogóle cokolwiek, czy się odbija? Dobra, za 120 skoczyło, ale zajebiście. Przyjechaliśmy jeszcze zobaczyć Devil's Golf Course, czyli pole golfowe diabła. Można tak to przetłumaczyć, ale zanim to jeszcze o Badwater Basin. Dlaczego to się nazywa Badwater? Dlatego, że kiedy przyjechał tam geodeta, geolog, który przeprowadzał właśnie badania, pomiary głębokości i tak dalej, przyjechał on na mule i ten muł, było tam w pobliżu kawałek wody, jakiegoś jeziora, coś w tym stylu, no i ten muł nie chciał pić w ogóle wody z tego jeziora, stąd to nazwa właśnie Bad Water, czyli zła woda, ponieważ muł nie chciał pić z niej wody. Devil's Golf Course, kawałek bardziej na północ, miejsce od Badwater Basin, i nazwa chyba jakby okolica i obrazki, które za chwilę zobaczycie, tłumaczą, dlaczego to się nazywa pole golfowe diabła.
Dotarliśmy do ostatniego punktu na naszej trasie podróży po Dolinie Śmierci. Dotarliśmy do Zabriskie Point. A idziemy zaraz sobie popatrzeć na widoczki, ale chcę wam jeszcze jedną rzecz pokazać, bo to jest miejsce, w którym nic nie można, tylko patrzeć można. W ogóle wcześniej jeszcze udało się wbić 122 stopnie, czyli dzisiaj oficjalnie chyba po raz pierwszy w życiu doświadczyłem upału 50-stopniowego w skali Celsjusza. Marku, co wiesz o turystyce w Dolinie Śmierci? Jest. A kiedy się zaczęła? W którym roku? W 1932, ponieważ przeczytaliśmy to przed chwilą na planszy. Dobrze, a kiedy powstał Park Narodowy Doliny Śmierci? Nie wiem. W 1994 roku. Tak, wcześniej był chyba National Monument. Tak, wcześniej od 1933 był National Monument. Tak jest. No tak było. Dziękuję, że mnie odpytałeś. Ja bym ci wystawił jego mocną czwórkę. Jesteś hojny. No cóż, korzystaj. Kojarzycie ten moment, jak wsiadacie do samochodu i nagle w samochodzie jest 1 000 000 stopni w porównaniu z tym, jak jest na zewnątrz i szybko odpalacie klimatyzację, żeby się schłodziło i w ogóle. To tutaj tak jest, że jak się wsiada do samochodu, to w samochodzie od razu już jest chłodniej. Znaleźliśmy polskie naklejeczki, tak się zastanawiałem, czy coś będzie. Pozdro dla Sandry i Piotra. Wyjeżdżając z Doliny Śmierci na wschód, dojeżdża się do miejscowości, która się nazywa Death Valley Junction. Junction z angielskiego oznacza po prostu skrzyżowanie, więc całą nazwę miejscowości można przetłumaczyć jako skrzyżowanie przy Dolinie Śmierci. W dawnych czasach takie skrzyżowania były dość kluczowe, ponieważ samochody psuły się częściej, potrzebowały więcej paliwa. No i to były takie miejsca, właśnie takie pit stopy, gdzie można było się trochę podładować, coś zjeść i tak dalej, odpocząć przed dalszą podróżą. No i jednym z takich miejsc właśnie było Death Valley Junction. Tutaj w zasadzie nie ma zbyt wiele do pokazania, poza kilkoma może miejscami, kilkoma budynkami. Jednym z takich budynków jest Amargosa Opera House, w którym wcześniej, w czasach świetności tego miejsca, można było zobaczyć właśnie operę, można było zobaczyć sztuki teatralne, potem także między innymi filmy. Jeżeli jesteście zainteresowani zwiedzaniem, to od 9 do 18 można tutaj przyjść na zwiedzanie. Zwiedzanie trwa od 35 do 45 minut. Koszt takiej przyjemności to $15. A samo miejsce jest w sumie o tyle interesujące, że w zasadzie można powiedzieć, że to jest inspirowane jakąś taką oazą, czymś w tym rodzaju. I tak jak widzicie, dookoła prowadzi taki budynek, jest w kształcie litery U. Można wynająć pokoje nawet w tych czasach w tam dalszej części. Ja wiem, że bardzo słabo to będzie widać, ale jakbyście byli zainteresowani pokojami, to tutaj są zdjęcia, jak wyglądają pokoje. Tutaj możemy zobaczyć jeszcze stroje, które były wykorzystywane w balecie w czasach świetności Opera House. Wyjeżdżając z Death Valley Junction na północ, dojedzie się do skrzyżowania w miejscowości, która się nazywa Amargosa Valley. I jest to punkt kompletnie, totalnie nie interesujący nikogo pod żadnym względem, z wyłączeniem tych, którzy są fanami UFO między innymi. Dlatego, że niedaleko stąd zaczyna się tak zwana strefa 51.
Jest to teren zamknięty, wojskowy, w którym rzekomo były przeprowadzane różne próby związane z statkami kosmicznymi ufolutków, alienów, jak to się tutaj mówi. Ale też była mowa o tym, że tam są właśnie przechowywani czy przetrzymywani również więźniowie z innych planet. Stąd tutaj też jest takie właśnie centrum turystyczne, w którym można kupić pamiątki związane z UFO między innymi. Fajnie zajechać, zobaczyć co tu jest i pojechać dalej, bo nic więcej tu nie ma. Czy mówiąc, że tu nic nie ma, to jeszcze poza samym gift shopem jest również burdel. Spontaniczna akcja wyszła, że jednak dzisiaj dojechaliśmy do Vegas. Pierwotnie plan był taki, żeby dzisiaj spać w okolicach Charleston Peak na campgroundzie. Jednak w trasie zobaczyliśmy dość sporą burzę, która szła od w sumie północy. Kiedy na chwilę się zatrzymaliśmy, żeby na nią spojrzeć, to podjęliśmy decyzję, że może jednak lepszym pomysłem niż camping dzisiaj będzie po prostu przyjazd do Vegas. No i zanim zdążyliśmy dojechać, albo w zasadzie wjeżdżaliśmy, zaczęło padać też i tutaj. Dość mocno pada, a w momencie kiedy wchodziłem do pokoju, dostałem alert nawet o tym, że jest dość spory problem. Pokażę wam, jak to wygląda. Jest dość spore zagrożenie jakąś tam powodzią chwilową, więc to była dobra decyzja, żeby dzisiaj przespać się w Vegas. Wydaje mi się, że materiału z dzisiaj akurat wystarczy idealnie na odcinek, więc się już z wami pożegnam. Zachęcam do subskrypcji, komentarzy, lajkowania i tak dalej. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć i pa! Ej, ja wiem, że nie za dużo widzicie, ale za chwilę jakiś piorun walnie pewnie i się rozbłyśnie, a w hotelu nam korki wywala. Teraz drugi raz wywaliło, więc jest ciekawie. O, dobra. Teraz korki wróciły. Marek, pomachaj, bo cię widać. Pewnie za chwilę piorun walnie i znowu korki wysadzi. Poczekamy chwilę. Najwyżej się w montażu przytnie. Zapierdziela jak kubica w Monako. AC się włączyło. Kurde. Nie widzicie pewnie zbyt dużo. Muszę wyjść na zewnątrz i pokręcić. To będzie fajne. Myślę, że w związku z emergency to mogło zabronić. Można. Akurat błysnęło, jak odwróciłem kamerę. Dobra, tylko dostajemy potwierdzenie, albo kolejne potwierdzenie tego, że to była dobra decyzja, żeby tu spać. Więc dobra, ja wiem, że już było po zakończeniu, ale to już, teraz to już na pewno koniec. Dobranoc.